Startu przedstawia podcast Luźni w kroku. Prowadzi Ultradziku. Serdecznie zapraszamy. Buongiorno biegowi wariaci, Ultradziku wita Was w kolejnym wciągającym jak moda na sukces i nieprzewidywalnym jak forma na maratonie odcinku podcastu Luźni w kroku. Dzisiaj przeprowadzimy Was przez meandry życiowo-biegowej równowagi. Porozmawiamy o tak zwanym round balance, czyli o tym jak zostać biegowym mistrzem ogarniania i to przez duże szyczy. Ekspertem w tej dziedzinie jest niewątpliwie ta oto dziewczyna, Ewelina. Żona, matka, biegaczka, ultraska, spec podatkowy, pracownica korporacji, zawodniczka Stowarzyszenia Promocji Lekkiej Atletyki w Tychach. Tadam! O czymś zapomniałem? Czy ja wiem? Chyba zatkało Ewelinę. Nie. Tak naprawdę to jeszcze lubię czytać książki. Do tego dojdziemy, bo też mam to zapisane. Ewelina posiada tego samego męża od 17 lat, ma dyplom magistra z matematyki finansowej, jej hobby to książki i święty spokój. Zgadza się. I do tego, żeby jeszcze jakby wszystko dołożyć, ile to Ewelina ma na głowie, dodajmy jeszcze 3 nastoletnie córki, z których każda z nich uprawia co najmniej po 2 sporty, z tego co się dowiedziałem. Także Ewelina, kurde, jak ty to robisz, dziewczyno? Jak to się stanęło się, że ty to ogarniasz, dziewczyno? To jest No, bardzo opowiadaj. proste. To No. jest kwestia priorytetów. Priorytetów. Tak. Aha. Priorytety dobra. i organizacja. Dziękujemy za ten odcinek. Nie, no, oczywiście, słuchajcie, rozwiniemy dla Was ten temat, bo Ewelinę znam, ma dziewczyna fajne wyniki w bieganiu, biega po górach, czyli to, co tygryski lubią najbardziej, a do tego naprawdę zajmuje się mega mnóstwem rzeczy, ogarnia rodzinę, ogarnia dzieciaki, pomaga nam w organizacji biegów, załatwia pewne różne rzeczy, no po prostu dziewczyna orkiestra. Także nie wiem, swoimi słowami jeszcze może powiedz, kto ty jesteś i co ty musisz w ogóle jeszcze w życiu ogarniać, jakby łączyć ze sobą. Jaki ty masz, nie wiem, dzień, co musisz w ciągu dnia połączyć ze sobą, żeby to wszystko zagrało. Tak pokrótce oczywiście. Mi się wydaje, że nie robię nic nadzwyczajnego. Po prostu wstaję o 5:30. Dobra, i teraz i zanotujcie sobie tu ładnie. Już w kajeciku pierwszy wstajemy rano bardzo, żeby ogarnąć tyle tematów, a nie śpimy do 9. Idziemy o 6:00 na trening, na którym to treningu najlepiej się z kimś umawiamy, więc załatwiamy sprawy techniczno-biznesowo wszelakie. Wracamy. Przed pracą da się jeszcze zrobić może jakieś szybkie zakupy. Jeżeli chodzi o ogarnianie dzieci, to wcale nie są takie małe i kluczem do tego, żeby ogarniać dzieci jest sprawić, żeby się same ogarniały. Czyli samodzielność przede wszystkim. Następnie trzeba na to wszystko zarobić, czyli popracować. Po pracy ogarniać dalej. Najczęściej trzeba umożliwić mężowi, żeby poszedł pobiegać na rower lub inną swoją aktywność zrobił, bo jak wróci, będzie lepszy. No chyba, że nie ma męża, albo partnerki, albo żony, wtedy jest jakby już masz znowu 2 godziny dla siebie. Zgadza się. Nie, tak naprawdę, słuchajcie kochani, wszystko jest kwestią organizacji i priorytetów. Jeżeli moim priorytetem są świetnie zrobione paznokcie, no to wtedy wstajemy o 6:00 i idziemy zrobić paznokcie. Ja mam inne priorytety, więc wstaję i idę pobiegać. I naprawdę wszystko się da, tylko najpierw trzeba oddzielić ziarna od plew. Naprawdę, na samym początku. Czyli robić tylko rzeczy ważne i te, które naprawdę musimy. Okej. No to zaraz cię tutaj przemaglujemy, zobaczymy jak ty to robisz, że się właśnie w tym nawale pracy nie gubisz w ciągu dnia. Ja jeszcze tak jakby gwoli ciekawostki dodam, nie wiem, może ludziom, którzy się nie interesują aż tak bardzo bieganiem, że jakby chyba każdy z nas amatorów musi dzielić jakby ten czas między właśnie obowiązki, no bo każdy ma obowiązki, bo praktycznie nie ma w Polsce, no na świecie są nieliczni ludzie, którzy żyją z biegania. To jest takie top of the top profesjonalistów i nawet ci tacy pseudoprofesjonalni biegacze, oni też muszą chodzić do pracy, muszą też ogarniać rodzinę, oni po prostu z tego nie żyją, tak? Więc tym bardziej nie ma się co dziwić nam, amatorom, że musimy po prostu wziąć sprawy w swoje ręce. Zgadza się. I wyciąć jakby ten kawałek czasu na te treningi, na te bieganie nasze kochane. A po co to robimy, to też zaraz do tego W sumie dojdziemy. spory kawałek czasu, prawda? To są 4-5 treningów, to są zawody, to są spotkania z biegaczami, no ale... Znaczy ja powiem więcej, to nawet jak właśnie człowiek staje się tym biegaczem, zaczyna biegać i wciąga go to jak narkotyk, to tak na dobrą sprawę
to można powiedzieć, że nawet całe życie już się kręci wokół tego biegania. To nie jest tylko tak, że wiesz, że ty wykrajasz chwilę na bieganie, tylko czasami to bieganie determinuje troszeczkę ci to życie, Nie, bo zgadza tak jak się. mówisz, masz troszeczkę innych znajomych, to ja nie mówię, nie namawiam, żeby ktoś zmieniał znajomych oczywiście, ale masz innych znajomych, troszeczkę te inne priorytety, inne wyjazdy. Kiedyś było tam, nie wiem, jedziemy razem gdzieś tam pozwiedzać, a teraz zapisujemy się razem na maraton i jedziemy ekipą na maraton z rodzinami na przykład, nie? Zgadza się. I ja nie piję wieczorem, ponieważ o 4 rano jest start, na przykład. No i biedna. A wiadomo, że przed biegiem trzeba się nawadniać izotonikami, wodą i tak dalej, więc trzeba pić. Okej, dobra. A ta równowaga, którą w życiu, której gdzieś tam szukamy w życiu, dlaczego ona jest taka ważna, twoim zdaniem? No, tak jak w naczyniach połączonych. No, jak się jedno przepełni, to się wyleje po prostu. Fizyka. Czyli chcesz mi powiedzieć, że mogłabyś mieć przesyt biegania, tak? Jakbyś tak cały dzień mogła biegać. Jest taka szansa, że mogłabym mieć przesyt biegania, jakbym nie miała równowagi. Naprawdę. Myślę, że to jest realne. Równowaga jak najbardziej. No, dla każdego z nas jest, słuchaj, no ważna. Rodzina jest ważna, zdrowie jest ważne, hobby jest ważne. I jak tego nie mamy, no to jesteśmy nieszczęśliwi. No ja nie chcę tu jakichś górnolotnych, psychologicznych tekstów rzucać, no ale jak człowiek nie robi tego, co by chciał, co twierdzi, że mu sprawia radość, no to jest mu źle. Jak jest mu źle, to robi głupie rzeczy. W związku z tym nie dopuszczajmy do tego, żeby nam było źle. No, takie Mądrze proste. gada dziewczyna, także Po śląsku prosto. Słuchamy cię dalej. No to dobra, no okej, równowaga, fajnie, ona jest potrzebna, ale jak szukając tej równowagi właśnie te priorytety określać? No wiesz, dla nas, dla biegaczy, te bieganie jest naprawdę bardzo ważnym jakby tematem w życiu i jakby czasem ciężko to pogodzić, wiesz, no nie masz nigdy wyrzutów sumienia, że na przykład idziesz na trening, a nie wiem, córka by chciała z tobą coś porobić? Jak te priorytety, wiesz, jak to wyłuskać, jak właśnie, co jest dla ciebie najważniejsze, może właśnie, nie wiem, Znaczy, czy jakbyś miała wybierać, to Nie, no oczywiście najważniejsza jest rodzina, to jest jakby oczywiste. książkowo bardzo ładnie. Książkowo. Tak, jak żeśmy sobie to tak, napisali, tak, tak? żeśmy sobie napisali. Ustaliliśmy kolejność. Mąż, żona, to jest w ogóle Jakby priorytet, tak? absolutny To jest wszystko, priorytet. tak? Nie, słuchajcie, moje dzieciaki same uprawiają sport i wiedzą, że jak mama pójdzie pobiegać, to wróci lepsza. To jest jakby, więc jeżeli mamy coś załatwić z mamą, jakieś nowe buty albo coś w ten deseń, to lepiej po bieganiu niż przed. A krzyczysz na dzieci? I po bieganiu mniej krzyczysz, czy w ogóle nie krzyczysz? I po bieganiu chyba w ogóle nie krzyczę. No, dokładnie. Dlatego można się wiesz, w zgadza lesie się. wykrzyczeć. Zgadza się, jakby wszystkie te złe emocje same się ulotnią, sporo rzeczy można przemyśleć, same plusy naprawdę, no a to, że są t-shirty niepoprasowane, no trudno, no będą niepoprasowane, no co powiem, no. Ale to też fajnie tutaj właśnie jakby zawarłaś w tej swojej wypowiedzi jedną ważną rzecz, że właśnie masz ten czas na przemyślenia, na myślenie i bardzo często, nie wiem, w moim przypadku jak zacząłem biegać, to ten czas właśnie był potrzebny, bo jak właśnie nie było tego biegania, to nie było czasu tak się zastanowić nad życiem, nie wiem, rozwiązać sobie problemy, a jakby właśnie idąc w bieganie, mając tą godzinkę, czy tam półtorej godzinki, gdzie sobie tam biegniesz po lesie i sam sobie ze sobą, nie wiem, prowadzisz dysputy i dyskusje w głowie, to naprawdę mega dużo rzeczy można przemyśleć, mega dużo rzeczy można rozwiązać. Zaplanować. W moim przypadku bardzo dużo jakby problemów sobie nagle się okazało, że te problemy nie są takimi problemami, jakie mi się wydawało, że są wielkie. Nie, no zgadza się, dlatego jeżeli jest coś do przemyślenia, to nie słucham podcastu, a jeżeli idę tak po prostu pobiegać, to słucham sobie podcastów, słucham sobie książek. Wszystko naprawdę można pogodzić. Jakbyś miał jakieś problemy z równowagą życiową, to ja zapraszam do słuchania podcastu Luźni do startu. Nie ma Z sprawy. Eweliną Majewską. Dobrze, no to już mniej więcej wiemy, jak to sobie priorytety ustawiasz. Rodzina najważniejsza. Jak to napisaliśmy sobie później zdrowie, później praca, później hobby i na końcu bieganie. Oczywiście to jest żarcik. Trzeba znaleźć tą równowagę. Bo to wszystko też się tak fajnie uzupełnia, nie? Takie jing-jang trochę to jest, nie? Nie, no oczywiście. Jeszcze jak rodzina jest sportowa, no to można z nią jechać na zawody, wpleść w to jakieś rodzinne wakacje. Naprawdę wszystko się da. Dobrze, a ty jako, że jesteś ultraską i kochasz bieganie po górach, to powiedz mi, bo jednak no, bieganie ultra wymaga troszeczkę więcej czasu, przynajmniej tak jednorazowo, jak wybiegasz to już na dłużej, albo jak wyjeżdżasz to już trochę na dłużej. I w takim razie
Czy to nie jest jakiś taki, jakby nie jest dla ciebie ciężej troszeczkę pogodzić ten czas? No bo jednak tego czasu troszeczkę trzeba więcej, trzeba zorganizować ten wyjazd w góry. Jak w górach się biega, no to trzeba faktycznie tam dojechać, wrócić, trochę więcej czasu to zajmuje, więc... No okej, no to jest minimum 24, realnie 48 godzin. No to jest takie moje spa. Naprawdę. No. Moje koleżanki jeżdżą do spa na weekend, no to ja jeżdżę do mojego spa na weekend. Pięknie, no pięknie. Wiesz, teraz na pewno jakby w tym momencie tą sprawę masz ułatwioną, bo już masz 8-letnie córki. A powiedz mi, jak to było, ty biegałaś, jak one były mniejsze takie? Tak, kiedy zaczęłaś biegać? pierwszy ultra zrobiłam jak to było 3, 5, 7. Miały tyle lat, więc były no małe, naprawdę małe. Wtedy posiłkowałam się przyjaciółmi, bo to jest też bardzo istotna rzecz, żeby to wszystko pogodzić. Naprawdę nie bójmy się prosić o pomoc. Ludzie są chętni, żeby zostać, nie wiem, godzinę, 2, a jak się bardzo, bardzo poprosi, no to akurat wtedy na tym moim pierwszym ultramaratonie to było tak, że jeden mój przyjaciel wziął najstarszą córkę w skały, ciocia wzięła drugą, a mąż został z jedną i dało się to zrobić. Wymagało to trochę, ale wszystkie wspominały świetnie ten weekend. No pięknie, pięknie. Jak się chce, to można, jak widać. A masz jakieś sposoby właśnie, jeżeli no każdy z nas biegaczy też ma partnerów, no jeszcze jakby pół biedy, jakby to jak ten partner, ten żona, mąż, partnerka. Czuje bluesa, jak czuje to się bluesa, mówi. czyli jest sportowy, ma swoje jakieś tam sportową pasję, hobby, cokolwiek robi innego sportowego, a najlepiej jak biega. A najlepiej jak biega ultra. Albo po górach przynajmniej. Czy masz jakieś patenty na męża? No bo jednak, wiesz, podejrzewam, że są pewnie spiny na tym wiesz, na tym poziomie, jeżeli chodzi, wiesz, no ciągle chcesz biegać. No ja też słyszałem już, że jak chcesz wystartować, to może sama o tym powiedz, nie chcę tutaj jakby zdradzać, więc mnie tutaj nie kłam. Tutaj cię zaskoczę, bo akurat na tym nie ma spin. Tutaj rzeczywiście była jedna spina, ponieważ wróciłam z rzeźnika i pomagałam przy organizacji tyskiego triatlonu. I wtedy mój mąż powiedział, jak wystartujesz, to się z tobą rozwiodę. Ale to chodziło o to, że miałam się zregenerować, a nie startować dzień po rzeźniku w triatlonie. Ten, kto nas nie ogląda, to od razu uprzedzam, czy informuję, że obrączka jest na palcu, więc chyba rozwodu nie było. Dobrze. A wystartowałam w tym A triatlonie. wystartowała, bo widziałem. Tak. Okej. Dobrze. Okej, a masz jakieś teraz, nie wiem, sposoby na ogarnianie tego życia? Bo ogólnie porozmawialiśmy, a masz jakieś konkretne metody, nie wiem, na planowanie, na właśnie, nie wiem, podział obowiązków, jakieś takie patenty, nie wiem, prowadzisz, może używasz jakichś programów do planowania, wiesz, Tak. ty jako pracownica korporacji pewnie znasz 1000 różnych programów typu, nie wiem, jakieś Asany, Clockify, jakieś, nie wiem, Excela pewnie też masz w jednym palcu. Nie wiem, zarządzasz czymś takim w swoim życiu prywatnym? Jak najbardziej. Mamy stworzonego maila rodzinnego, w którym na dysku Google Product Placement mamy wiele arkuszy Excelowych, w których jest mnóstwo decyzji podejmowanych. Ja nie żartuję teraz. W kuchni mamy 2 ogromne tablice. Jedna jest suchościeralna, druga jest korkowa, które są nazywane centrum dowodzenia albo pulpitem pilota. I tam się wszystko dzieje i rozgrywa. Mamy też kalendarz rodzinny, do którego każdy ma dostęp i może wpisywać. Czasem się coś wpisuje cichaczem, wiecie, jakieś zawody na ostatni moment albo... A ten ostatni start w triatlonie wpisałaś tak jeszcze z tego sprzed startu? Nie. Zdalnie? Dlatego naprawdę jest bardzo dużo takich narzędzi, które pozwalają zwizualizować tydzień. Na przykład u nas na tej tablicy suchościeralnej jest rozpisane poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Jest podzielone na 5 części, co kto robi. Wcześniej jeszcze było kto kogo gdzie odwozi, jakby strzałki, więc to nie można było pomylić, bo jeszcze by się odwiozło nie to dziecko na ten trening. No i po prostu trzeba się tego trzymać. To jest najistotniejsze, czyli jak się zadeklarowało, że się kogoś odbierze skądś, na przykład... Moją najstarszą córkę, która gra w hokeja, się zadeklarowało, że się zawiezie na 7 rano do Bytomia w niedzielę, no to trzeba to zrobić.
No tak, no nie ma lekko. No właśnie przypomnę, bo nie wiem, czy wszyscy tutaj sobie przyjęli do wiadomości właśnie, że Ewelina ma trójkę, troje dziewczyn nastoletnich i naprawdę no, wozisz je na treningi różne i to jeszcze każda jakby trenuje praktycznie co innego, tak? Zgadza się. No W teraz różnych już miejscach. nauczyłam korzystać z transportu publicznego, No i bardzo. dlatego polecam samodzielność. Naprawdę polecam nauczyć korzystać z autobusów, z pociągów, no i z telefonu potem, żeby mówiły, gdzie są. No to czyli właśnie niech każdy robi, co do niego należy i wtedy mamy więcej czasu na swoje przyjemności. Ale jakby tutaj opowiadając o tych właśnie metodach zarządzania czasem, no super się tego słuchało, bo naprawdę jestem w szoku. Ale też się nie dziwię, bo przy tylu osobach i przy tylu obowiązkach każdego, gdzieś jakby się to zazębiło, to nagle by się okazało właśnie, że nie wiem, albo ktoś nie odebrał kogoś, albo czegoś, albo ty nie pójdziesz na trening po prostu. No tak? nie, to się nie może Czyli zdarzyć. treningi też są wpisywane na tablicy spektralnej. Zgadza się, też są wpisywane. W jaki sposób żeśmy się nauczyli trenować rano? Ustaliliśmy, że czas dla rodziny zaczyna się od 7:30. W związku z tym przed 7:30 możesz robić co chcesz. Efekt jest taki, że dzisiaj ja Wstajesz wstałam... o 3:00. Efekt jest taki, O 5:30 możesz że ja dzisiaj o 5:30 wstałam i poszłam na trening i jak wybiegłam przed dom, to auta już nie było, bo mój mąż też pojechał na trening na crossfit. Dlatego Aha, czyli przed 7:30 wróciliśmy oboje. wszystkie dziwne rzeczy, które się dzieją i które samemu tam uprawiacie z mężem, to się dzieją po prostu po nocy albo z samego rana, po prostu. A macie tą górną granicę, do kiedy jest życie rodzinne? Czy można wyjść wieczorem? Znaczy, oczywiście tylko to już trzeba ustalić. Aha, okej, dobra. Dobrze, przejdźmy jeszcze do takich ogólnych zagadnień odnośnie właśnie szukania tego złotego środka w życiu. Obalmy mit hasła, którego pewnie też, z którym ty też się spotkałaś, jeżeli na przykład rozmawiasz z kimś niebiegowym albo z kimś, kogo namawiasz na bieganie. No nie mam czasu biegać. No chciałabym bardzo, ale wiesz, no ja mam pracę, z pracy jestem zmęczony, wracam, ugotować trzeba, no pozmywać trzeba, no wiesz, wieczorem jeszcze muszę z psem wyjść. No nie ma czasu, no chciałbym, ale nie ma czasu. Co byś takim osobom powiedziała? Bo ty ewidentnie nie masz czasu, ale wstajesz o 5:30 po prostu, nie wiem. A jak ktoś wstaje o 5:30, kładzie się o 23:30 i nie ma dalej czasu, to co mu powiesz? Co mu powiem? Amerykanie mają takie stwierdzenie there is the will, there is the way, czyli dla chcącego nic trudnego. No pytanie, czy chcesz? No bo jeżeli tylko tak sobie gadasz, że ty byś pobiegał, ale nie masz czasu, no to może jednak nie chcesz pobiegać. Po prostu. Jeżeli chcesz pobiegać, to no jak to się mówi, najtrudniejsze jest pierwsze 5 metrów, tak? Od kanapy do drzwi wyjściowych. Zwłaszcza jak jest zimno, opada, nie wiem, tam Znaczy, ciemno, jak jest ciepło, zimno. podobno też, ale teraz zobaczcie, wychodzimy, sąsiedzi już nas widzieli, wyszliśmy za te drzwi, naprawdę się nie da wtedy już wrócić. Naprawdę. No głupio tak, nie? No chyba, że tak udaje, że nie wiem, klucze nie wzięłeś, Kluczy, nie? tak, No. żelazko się Na zostawiło. telefon dzwoni. To jest tak samo jak z morsowaniem, prawda? Trzeba nie myśleć Tak, i iść na pomost. Jak już w tych majtach idziesz, wiesz, przed drabinkę, no to tak głupio, nie? Wiesz, Tak, wracać, nie? No to zgadza już... się, głupio powiedzieć, że się żelazko zostawiło w domu, prawda? Dokładnie. Ja powiem więcej. Moim zdaniem, wiesz, myślę, że my biegacze ogólnie mamy takie tok myślenia, że nie wiem, przychodzę, jestem zmęczony, to żeby odpocząć, to idę pobiegać, nie? Oczywiście. No bo to relaksuje, to wycisza, wiesz, resetuje mózg. Mega wiele razy właśnie praktykowałem to, że wracam po prostu zmęczony, zawalony głowa jakimiś dziwnymi rzeczami, nerwami i tak dalej i po prostu, wiesz, pierwsze co to przed obiadem, przed czymkolwiek człowiek wybiega, wraca zrelaksowany. No i I przed obiadem, to jest kluczowe. Ja mam taki tip, taką wskazówkę, szczególnie dla dziewczyn, które na przykład się odchudzają. Nigdy w życiu się nie odchudzałam. Co więcej, idę na kolację służbową, biorę podwójne frytki i pączka na deser i tyle. No i tutaj mamy ten atut biegania. Jeden wielki, myślę, że to też może spowodować, że teraz Znajdziemy niektóre czas. słuchaczki, ale słuchacze też również nagle znajdą czas na te nasze kochane bieganie. Dobrze, a powiedz mi jedno, czy u Ciebie na przykład w Twoim przypadku nie ma tak, że bo tak, zajmujesz się sprawami naprawdę ciekawymi, czyli podatkami, finansami, prawie ziewłem, ale nie ziewłem jeszcze. I
Czy to nie jest tak, że po prostu jakby ta nudna robota papierkowa, chyba że jesteś, nie wiem, chyba że zafascynowana swoją pracą, czy nie? Teraz już teraz nie ma uważaj, bo ktoś z twojej firmy może też tego słuchać. Teraz Także. już nie ma papierków, bardzo dużo jest digitalizowanych rzeczy i jednak głównie siedzę w obliczeniach i w Excelu. I to jest twój sposób na odreagowanie po jakby tej analitycznej, ciężkiej jednak umysłowej pracy? Bardzo możliwe. Bardzo możliwe, że to sposób na odreagowanie, no bo tak naprawdę chcemy, żeby nasze życie było fajne. Umówmy się, 99% z nas ma taką dość powtarzalną pracę. No, może artyści nie, no ale cała reszta z nas ma powtarzalną pracę. Artyści i politycy może mają taką, nazwijmy to, ciekawą, tylko nie każdy z nas może i chce być artystą albo politykiem. Ale każdy może być biegaczem. Prawie każdy oczywiście. No, są pewne ograniczenia, których nie przeskoczymy, ale... I wtedy taka jakby bieganie po pracy czy przed pracą pozwala też ustawić priorytety. Nagle się okazuje, że te problemy w pracy no nie są takie wielkie. One naprawdę nie są takie wielkie. Ja potem powtarzam moim ludziom w zespole, że słuchajcie, no nie jesteście kardiochirurgami i nie kierujecie elektrownią atomową. Naprawdę. I jakby jak się pomylicie, czy zrobicie jakiś błąd, to się go naprawdę da naprawić. I myślę, że to mi dało bieganie. Czyli taki dystans do spraw, no umówmy się, nie ratujących życia i zdrowia. Tak, dokładnie. I wiesz, i to też wydaje mi się, że to niezależnie od pracy, wiesz, no ty masz akurat taki rodzaj pracy, taki charakter. Kiedyś pamiętam, rozmawiałem z taką osobą, chłopakiem, który tam pracował na kopalni, on mówi, że on nigdy nie będzie biegał, bo on wraca zmęczony fizycznie po pracy. Ja to oczywiście przyjąłem, no bo wiadomo, no to jednak jest fizyczna praca, ja się w ogóle też nie mam co porównywać, bo też siedzę po prostu przed laptopem i sobie biurkuję, tak, dokładnie. Jestem takim tak zwanym biurowcem. I wiesz, ale później jak zacząłem biegać w grupie, założyłem tam klub swój i tak dalej i u nas nagle się okazało, że no są górnicy, którzy biegają też u nas chociażby, nie? Więc to jakby nie są, może nie wymówki, ale to też nie są ograniczenia, które powodują, że jak pracujesz fizycznie, to nie możesz. Wręcz przeciwnie. To jest właśnie, to się troszeczkę wiąże z następną taką kwestią, którą, nie wiem, przynajmniej ja zauważam i zaraz zobaczymy, czy ty to potwierdzisz, że przy właśnie tym natłoku obowiązków, żeby zachować ten jakby, jak najwięcej mieć tego czasu później innego, na przykład dla rodziny, czy dla siebie nawet pozabiegowego, to kluczowe jest wykorzystywanie momentów. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię przede wszystkim, chociażby, nie wiem, przytoczę nawet chociażby twoją historię, no, że Ewelina to jest na przykład dziewczyna, która na galę sportu przyjeżdża w najlepszej kietce, w najlepszej fryzurze, w szpilkach, na rowerze oczywiście przyjeżdża, no bo wiesz, i jakby wykorzystując ten moment dojazdu, chociaż na naszą rozmowę też oczywiście tutaj rower stoi, też przyjechała Ewelina rowerem. Też na przykład ja się staram, gdzie tylko nie mogę, czy jadąc do pracy brać rower, jak na przykład, nie wiem, możemy gdzieś jechać, to raczej idziemy rodzinnie. Do biura, do Katowic też jeżdżę rowerem. 20 parę kilometrów zapewne. 27. No. W jedną stronę. Także nie, chodzi o to, wiesz, wykorzystywanie momentów. Ja na przykład też pamiętam, jak moja córka była mała i na przykład zawoziłem na jakieś zajęcia, nie wiem, na przykład na konie, to też oczywiście tam chwilę postałem, pokibicowałem je, ale później jakby patrząc na te marnowanie czasu większości rodziców, którzy siedzą, ziewają i nic nie robią i patrzą w komórkę. Bo jeszcze jak patrzysz na dziecko, tak, to jest co innego. Tak, jak patrzysz zazwyczaj to jest pierwsze tam 5-10 minut, nie? A później, wiesz, ja po prostu zawsze za sobą praktycznie gdzie mnie jechał na jakiekolwiek takie, wiem, że mam godzinę, 2 czasu czekania na cokolwiek, to ja zawsze bierałem ubiór do biegania, szybkie przebierankował cię i wiesz, długa, nie? Zgadza się. Ja zawsze też na wszystkie delegacje brałam strój do biegania. Nie ma takiej opcji, żeby nie znaleźć godziny na bieganie. No naprawdę. Trzeba, no już nie wiem, co by się musiało zdarzyć, żeby nie dało się znaleźć godziny na bieganie. I dokładnie tak jak mówisz, trzeba wszystko łączyć. Jeżeli jest ciężki dzień w pracy, no to jedź rowerem. Nie ma prysznica, o rany, no przecież można się umyć w umywalce. Można wziąć, znaczy wymaga to trochę logistyki, bo trzeba wziąć ale taką... o tym dzisiaj mówimy, tak, o mistrzach logistyki. Mistrzach logistyki. Trzeba wziąć do tej sakwy koszulę, która się nie gniecie. No bo... Albo wcześniej sobie, nie wiem, jadąc autem poprzedniego tygodnia, zawieźć sobie 3 koszule do takiej szafy. To jest druga opcja. Trzeba wziąć mały ręcznik, trzeba wziąć buty na przebranie, trzeba wyjechać trochę wcześniej, ale słuchajcie, ja jadę do Katowic godzinę 15. W korkach się jedzie 45-50 minut, jeszcze się szuka miejsca do parkowania. Autobus jedzie 50, to jest 20 minut różnicy.
Dokładnie. A ty masz już taki, wiesz, trening dodatkowy, bo to może nie traktujesz tego jako taki trening główny, tak? Bo i tak pewnie sobie jeszcze pójdziesz pobiegać, Wiadomo. ale właśnie jakby wykorzystanie też powoduje to, że ty jesteś w takiej formie, takie masz samopoczucie, takie masz wytrenowanie, takie masz zdrowie, po prostu wykorzystując te momenciki, które po prostu ludziom, którzy tego nie robią, uciekają bezpowrotnie, którzy marnują Zgadza czas się. w autobusie, na właśnie jakichś tam zajęciach, gdzieś nawet nie są wpuszczani, tylko po prostu siedzą gdzieś w poczekalni i wiesz, no, Zgadza się. Ja zawsze miałam zaplanowane, co zrobię. Teraz już mówię, nie wożę dzieci na te zajęcia, tylko na przykład na mecze jeżdżę kibicować, ale to jest trochę co innego. Po prostu miałam powiedziane, co zrobię. Czy trening, czy zakupy w tym czasie. Naprawdę to się wszystko da zrobić. My tak bardzo dużo czasu marnujemy. tak, dokładnie, bo to wiesz, tylko ja tak ustalić. zacząłem mówić właśnie o bieganiu, ale to dokładnie w tym samym czasie może właśnie, nie wiem, musisz zrobić zakupy, musisz zrobić coś innego, to wtedy też właśnie rób to w tych takich właśnie okienkach, nie? Oczywiście. Albo Mamy po dużo drodze, tych nie? okienek. Wracając, robisz pewnie wielkie zakupy, wracając z rowerem z Katowic i z takimi walizami jedziesz. A właśnie, mówiąc o pracy, jeździsz do pracy, czy ty też właśnie pracujesz w większej korporacji, czy pracodawcy, firmy wspierają biegaczy? Może słyszałaś o jakichś takich właśnie, nie wiem, akcjach, ruchach, nie wiem, pomocy? No to dla biegaczy? od razu Albo powiem jak to u tak. Ciebie wygląda? To już jest któraś moja praca i każda wspiera biegaczy i miałam w tym zawsze aktywny udział. Brawo. Wielkie Jaki brawa z, dla tego, Eweliny. jaki z tego wniosek? No jak firma nie wspiera, to może nie wie, że może. Także jeżeli wasza firma nie wspiera biegaczy, to tutaj pisać na dole i my wyślemy Ewelinę do tej firmy i Ewelina wam załatwi. I Także. naprawdę wszędzie dało się zorganizować A grupę biegową. jakie to były formy pomocy? Najpierw organizowaliśmy grupę biegową i firma nam sponsorowała taki integracyjny start w jakichś zawodach. W Tyskim Półmaratonie, w Perle Paprocan, teraz w Silesii. Był to również sponsoring, który można bardzo korzystnie rozliczyć podatkowo, wiem jak. Jak potrzebujecie rozliczenia podatkowego, to piszcie poniżej. Sponsoringu. Wyślemy Ewelinę. Sponsoringu. Co jeszcze? Myślę, no nie, to te dwie formy, czyli organizacja współorganizacja imprez biegowych, żeby pracownicy startowali oraz oczywiście taki zwykły, klasyczny sponsoring biegów No i tu- i imprez biegowych. I to akurat też potwierdzę, bo jako organizator biegów też właśnie często mamy do czynienia, że firmy zwracają się do nas i zapisują po prostu grupę wspólną i jakby są ci zawodnicy chętni do biegania, opłacani. Świetny team building, naprawdę oczywiście, świetnie. pewnie. Ludzie się cieszą, mają wspólne zdjęcie. Bardzo często też właśnie w koszulkach tych firmowych Zgadza występują, się. jest gdzieś tam, no bardzo fajna sprawa. Także to też polecamy. Czas nieubłaganie nam się kończy, niestety. Także o co by Cię tu jeszcze spytać, dziewczyno? Może coś chcesz jeszcze dopowiedzieć? Może też jeszcze jakieś dodatkowe pomysły, które żeśmy nie poruszyli, nie wiem. Może inaczej, właśnie. A nie myślałaś kiedyś na przykład, że to Twoje wychodzenie na te bieganie, na te Twoje treningi, to jest troszeczkę egoizm? No, ale każdy jest egoistą. Tak? Jest egoist, no ale co z tego? No, w sumie to jest taki zdrowy chyba egoizm, nie? No Dokładnie, wracam lepsza. O właśnie, mniej krzyczysz, nie? Bo jakbyś nie biegała, to nie byłabyś egoistką, ale byś krzyczała, nie? Byłabyś krzyczącą, nie egoistką. Nie egoistką i po co? I po co tak naprawdę? No, dokładnie. Ale to na pewno też podsumowując, bardzo duże znaczenie w ogarnianiu właśnie tego życia, w tej logistyce biegowej, życiowo-biegowej ma rodzina i wsparcie rodziny najbliższych. Bo też jakby dużo właśnie od nich zależy. To o czym wspominałaś, od ich niezależności, od ich zrozumienia. No, pewnych sytuacji też no niestety coś robi się kosztem czegoś. Mimo jak najlepszej logistyki, to gdzieś tam zawsze coś, jakby żeby biegać, to też gdzieś tam musisz coś zabrać, uszczknąć. Ale summa summarum chyba to wszystko potem wychodzi na więcej plus. dasz. Wychodzi na plus i ja życzę każdemu, żeby każdy był tak ogarnięty jak Ewelina, bo jak się na nią patrzy, jak ona to robi, z czym ona się tutaj zmierza i później jeszcze startuje w zawodach, ląduje na pudle jakimś długim, górskim ultra, to jest po prostu niesamowite. Ewelina, dziękuję Ci za dziś. To ja dziękuję za zaproszenie. I co teraz masz w planach? To zaraz mam w planach. Co masz na liście to-do list? Nie, no, Okej, oczywiście, że jest nie to-do pytamy, list. na pewno teraz rodzina będzie i zajęcia z rodziną i z mężem. Okej, no to co, to widzimy się na jakimś ultra i Dobra. I a dzięki dla Was bardzo. do zaś, hej. No i pozamiatała nam Ewelina dzisiejszy temat szybko i konkretnie, także leci do Was to, co najważniejsze.
1. Co się nie da, jak się da. 2. W życiu bardzo ważna jest równowaga pomiędzy tym, co musisz, a tym, co kochasz. I po trzecie, aby ją utrzymać, trzeba dobrze wszystko planować. 4. Mit, nie mam czasu na bieganie, został obalony. 5. Trzeba wykorzystywać w życiu tak zwane momenty. To masa ukrytego czasu na bieganie. 6. Zdrowy egoizm biegowy jest spoko, dzięki temu jesteśmy lepsi i dla siebie, i dla otoczenia. To tyle, trzymajcie się planu i bądźcie biegowo ogarnięci. I wpadajcie na następne luźne pogawędki.